Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy 7 najczęstszych błędów początkujących bitcoinerów. Zapraszam. Zaczynasz dopiero przygodę z bitcoinem i czujesz się trochę przytłoczony? To ten film jest właśnie dla Ciebie. Przez 8 lat sam przeżyłem wzloty, upadki, rozczarowania. Mnóstwo tego było. Dzisiaj podzielę się z Tobą tymi doświadczeniami i powiem, jak ich uniknąć. Podstawowa kwestia. Wiele osób zastanawia się, czy nie jest za późno. Cena bitcoina w dolarach przekroczyła 100 000. No to już się spóźniłem, jest po wszystkim. Właśnie nie. Posłuchajmy jednego z największych i najbardziej znanych inwestorów bitcoina, który nam wyjaśni, jak na to można patrzeć. Now, some common objections. You're going to hear these objections. You're going to hear more of them from all of your, wealthy financial advisors or wealthy friends that are no coiners. And they're going to say things like, hey, it's too late. It's too late. You did it, but, if I'd done it back in 2013 or done it in 2020 or done it whenever, it's too late. But here's what I have to say. Henry Ford decided to harness fire 1 million years after human beings discovered fire. It was not too late. It's not too late to use the wheel, too late to get on the internet, too late to go to space. It's too late to buy a Bitcoin. Here's what they're missing. Bitcoin's technology. It's not a speculation. It's the ignorant speculators that think it's too late because they don't understand that it's digital energy, it's digital technology. It's never too late to master technology. And I would leave you with the thought, it's never too late to do the right thing. Jak widzisz na tych memach i na tych postach, które się pojawiają na ekranie, mnóstwo osób już 10 lat temu bało się, że jest za późno, że pociąg odjechał, że już Bitcoin osiągnął swoje szczyty, a jego cena w tym czasie wzrosła wielokrotnie. Także nie obawiaj się, nie jesteś za późno. Najlepsze czasy jeszcze przed nami. Kolejna sprawa, którą można nazwać jako do your own research. Chociaż to się bardziej odnosi, ten zwrot, do kryptowalut. Ten zwrot znaczy, że powinieneś przysiąść, poznać projekt, jakie ma zaplecze, kto się nim zajmuje, jakie są funkcje, jakie są zalety. Przy Bitcoinie jest inaczej. Bitcoin jest przejrzysty, jest to jeden projekt, gdzie dobrze się zaznajomić z całym systemem finansów. Na przykład o bankach centralnych, jak działają, jaką wyrządzają nam szkodę, dlaczego są niepotrzebne, jak kradnie od nas system fiatowy, jak działa na naszą szkodę, jak rząd drukuje pieniądze. Jeśli dowiemy się tych wszystkich błędów i tych wszystkich problemów, które system finansowy na nas narzuca i zrozumiemy, czym się Bitcoin od tego różni i wyższość Bitcoina nad systemem finansowym, wtedy będzie nam łatwiej się do niego przekonać i nie będziemy musieli codziennie śledzić ceny jakiegoś durnego projektu altcoinowego czy shitcoinowego, czyli do your own research. To będzie w tym momencie oznaczało pogłębianie wiedzy na temat systemu finansowego, na temat tego, jak bardzo nas rządy i banki centralne okradają i dlaczego warto jest zainwestować w Bitcoina albo kupić, albo oszczędzać w nim, zależy jakiego zwrotu wolisz i jak do tego podchodzisz. Kolejna obawa to wahnięcia cen i ewentualna strata finansowa z tego względu. Otóż tak nie jest. Zapraszam tu do swojego odcinka, w którym to wyjaśniam i tłumaczę, że wahnięcia cen Bitcoina są jego plusem, a nie minusem i jak na nich korzystać. Wystarczy dla przykładu przyjrzeć się początkowym wycenom Facebooka czy Amazona przez pierwszą dekadę, żeby zobaczyć, że jest to absolutnie normalne zjawisko i w tej chwili, w drugiej połowie 2025 roku, kiedy Bitcoin przekroczył wyceniony w dolarach ponad 100 000, że jego wahnięcia się coraz bardziej zmniejszają, ponieważ jest więcej pieniędzy w puli, a także jest natychmiast wykupowany, bo rośnie zapotrzebowanie na niego, więc te spadki kiedyś jak mieliśmy po 60, 70, 80%, od kilku miesięcy ich już nie ma, ponieważ jest on bardziej stabilny. Tak jak mówię, ze względu na większą ilość pieniądza w systemie oraz dlatego, że jest ogromne zapotrzebowanie. Każdy spadek jest natychmiast wykupowany. Owe ruchy cenowe pozwalają także dokupować Bitcoina. Mówiłem o tym właśnie w tym filmie tutaj, w tym odcinku, który przed chwilą pokazałem. A także zauważmy jedną rzecz. Tak jak mówi się w tym przemyśle, że są higher highs i higher lows. Że długoterminowo wycena w fiatach stale rośnie. I jego wartość, na przykład w dolarach czy w złotówkach, stale wzrasta. Mimo że, czyli jeśli zrobimy zoom in, to rzeczywiście są duże wahnięcia. Jeśli zrobimy zoom out i spojrzymy długookresowo,
to ewidentnie działa to na korzyść właściciela Bitcoina. Trzecia obawa to oczywiście technologia. Ja pamiętam, kiedy kupiłem Bitcoina i pierwsze razy przesyłałem go z giełdy do portfela i potem sobie ćwiczyłem i praktykowałem z portfela na przykład na inny adres i z powrotem. No jest to kłopotliwe i rzeczywiście powoduje to stres, bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, więc należy zacząć od małych sum, powoli sobie przesyłać może z jednego portfela na drugi, zobaczyć jak to wychodzi. Jest to kłopotliwe, no ale trzeba się z tym poczuć komfortowo. No jest to cena, którą płacimy za niezależność i za wolność, opuszczając strefę komfortu. Można się także zastanowić, jaki portfel wybrać, jak trzeba zobaczyć, jak go ustawić. Także to są wszystko kwestie, którymi musimy się zająć, ale daje nam to z czasem poczucie komfortu i niezależności. Także kwestia technologii jest tak naprawdę do obejścia, tym bardziej, że teraz są dziesiątki filmów na YouTube, różnych szkoleń, można to bez problemu można to prześledzić i naprawdę to nie jest tak, jak było powiedzmy 8 lat temu, że wtedy naprawdę trzeba było albo szukać źródeł, albo pytać się znajomych. Teraz jest znacznie łatwiej, nie jest to żaden problem. Kwestia, czyli trzymanie klucza. No to jest zasadnicza sprawa, jakby cała istota Bitcoina polega na tym, że jesteś panem, właścicielem własnych kluczy, że tylko ty masz dostęp. No rzeczywiście utrzymanie klucza bezpiecznie przed dostępem innych jest to problem i każdy sobie sam musi wymyśleć, jak to zrobić. Każdy ma swój sposób, trzeba nad tym posiedzieć, popatrzeć, co mogę zrobić, ale dzięki temu jesteś właścicielem swojego Bitcoina i nikt nie ma do niego dostępu. Jest to zdecydowanie problem rozwiązywalny. Ponad 100 milionów ludzi na świecie kupiło Bitcoina, więc jest to wszystko do zrobienia. Jeśli rzeczywiście boisz się tego, no to w najgorszym wypadku możesz zacząć od kupna ETF-a i zobaczyć mniej więcej, jak się z tym czujesz i potem dopiero kupić sobie powoli, po trochu, w małych ilościach Bitcoina i w ramach jak go dokupujesz, także uczyć się właśnie obchodzenia ze sprzętem, z technologią i powoli się z tym oswajać. Kolejna kwestia, zdecydowanie nie trzymaj na giełdzie. Absolutnie każdy, kto chociaż troszkę czasu spędził w tej branży, odradza. Powodów jest kilka. Po pierwsze, giełda może zbankrutować. Owszem, te większe, które mają dłuższy staż, raczej nie zbankrutują. Natomiast mogą być zhakowane. To jest też rzadsze, ale się zdarza. No i kolejna rzecz, w momencie hossy, kiedy rzeczywiście może nie wszystkie deklarowane przez giełdę bitcoiny mają pokrycie, może oni handlują, tradują, nie wiadomo, co mogą z nimi robić, kiedy nie należą tak naprawdę do ciebie, nie są w twoim portfelu, to zdarza się często, że giełda albo opóźnia, albo bardzo utrudnia, każą dosyłać nowe dokumenty, każą jeszcze raz potwierdzać tożsamość, żeby tylko opóźnić. Także tu może być problem, no i przede wszystkim w przyszłości rządy, kiedy już zupełnie system fiatowy padnie jeszcze bardziej niż teraz, jest szansa, że będą rządy zajmować giełdy, no bo to będzie najprostsza rzecz pod jakimkolwiek pretekstem, mieć dostęp, dostać dostęp do bitcoinów i zagrabić je, tak jak powiedzmy wcześniej, tak jak wcześniej różne rządy konfiskowały złoto, w tym także władze demokratyczne konfiskowały złoto, tak samo w przyszłości mogą rządy ewentualnie konfiskować bitcoina, dlatego tylko we własnym portfelu. Zacznij powoli, na początku możesz mniejsze ilości nawet trzymać na giełdzie, ale docelowo koniecznie własny portfel. I ostatnia sprawa, czyli oszuści. Jest ich mnóstwo, bardzo, bardzo dużo i trzeba po prostu zwracać na to uwagę. Na przykład, kiedy ustawiasz swój portfel, kiedy w jakikolwiek sposób masz dostęp na zewnątrz do klucza, unikasz kamer, czyli na przykład robisz to poza zasięgiem kamery swojego notebooka, poza zasięgiem kamery telefonu. Jeśli w jakikolwiek sposób działasz ze swoim portfelem w miejscu publicznym, to unikasz kamer, patrzysz tak, żeby być poza ich zasięgiem, to samo dotyczy domu. I najważniejsza rzecz, trzymasz wszystko offline, kupujesz zimny portfel. Zimny portfel to jest taki, który właśnie nie ma dostępu do internetu. Te ciepłe lub gorące portfele, prostsze, to są te software'owe, które są powiedzmy na twoim telefonie, one są mniej bezpieczne, no bo musisz na przykład wklepać swoje hasło albo jakiś PIN w telefonie, to jest mniej bezpieczne. Najlepiej kupić taki, wszystko dzieje się offline i na swoim notebooku jedynie akceptujesz transakcje, czyli dokonujesz transakcji na przykład w takiej aplikacji jak Sparrow i potem wyciągasz kartę, wkładasz do swojego portfela, tam ją legalizujesz, czy też ostatecznie podpisujesz, wkładasz z powrotem tą kartę do swojego notebooka i poprzez Sparrow wysyłasz już do blockchaina. Uważaj bardzo w grupach, ponieważ często kiedy zgłosisz się do jakiejś grupy, zadasz pytanie, powiedzmy grupy software'owej, czy portfela, czy jakiejkolwiek dyskusyjnej,
Zazwyczaj znajdzie się jakiś wujek dobra rada i natychmiast pojawiają się różni goście, którzy nawet do mnie dzwonili na mój telefon. Identycznie wyglądają, mają ten sam awatar jak administratorzy i od razu deklarują się, że oni pomogą, załatwią, ale hej, podłącz się tutaj proszę do naszej platformy, podłącz się do mojej strony, pisz swojego seeda, dziękujemy, do widzenia, w ogóle z nimi nie rozmawiamy, nie reagujemy na to. Żaden normalny administrator się do ciebie pierwszy nie zgłosi. Mają często wpisane na swoim profilu, że nie zgłaszam się do ciebie pierwszy. Jeśli ktoś się w takiej grupie do ciebie pierwszy zgłasza, 99% jest to oszust. Co innego grupa dyskusyjna, na przykład jakaś grupa bitcoinerska, gdzie ludzie czasami chcą jakieś pewne rzeczy omówić prywatnie, zawrzeć znajomości. Jasne, jak najbardziej, to jest normalne. Ale na pewno nie w grupie, gdzie zadałeś jakieś pytanie i ktoś ci się zgłasza i narzuca ze swoim rozwiązaniem i chce, żebyś się gdzieś zalogował, żebyś wpisał seeda. Wykluczone. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia.